Agonia. Proces umierania poprzedzający śmierć, czyli okres poprzedzający ustanie funkcji życiowych organizmu. I to zdanie zasadniczo podsumowuje całą przyjemność płynącą z gry Agony polskiego dewelopera MadMind Studio. Pierwsze moje zetknięcie z tytułem było poprzez numer PSX Extreme, gdzie przeczytałem buńczucze zapowiedzi, jakoby gra miała dziać się w piekle i miały dziać się tam cuda na kiju. Okej, może nie do końca jestem odbiorcą takich treści, ale temat mnie zaciekawił. Przynajmniej na tyle, że zapamiętałem tytuł. Kilka miesięcy później trafia do mnie pełna wersja i goddammit, jak ja tej gry nienawidzę. Krążą legendy, że gdzieś żyje na świecie osoba, która wyciąga jakąkolwiek radość z grania w Agony. Ale ja w to nie wierzę. I wy też nie powinniście. Tutaj powinienem powiedzieć, o czym jest ta gra, ale nie mam zielonego pojęcia. Trafiamy do piekła jako dusza, czy jakiś dziadyga i poszukujemy czerwonej pani. W zasadzie to wszystko, co wiadomo. Na swojej drodze spotykamy inne umęczone dusze i innych dziadów, którzy za przeproszeniem pieprzą całkowicie bez sensu jakieś farmazony, których aż ci się nie chce słuchać. Niby znajdujesz jakieś notatki, ale gra jest tak odstręczająca, że w zasadzie po drugiej przestałem na nie zwracać uwagę. Gra jest z widoku pierwszej osoby. Zaczynamy w jakimś ciemnym, ponurym miejscu. Szybko okazuje się, że sterowanie bohaterem to jak sterowanie galerą przez jedną osobę. Wolne i męczące. Nie wiem, jak można było tego dokonać, ale gra doprowadzała mnie do szału w elementarnych mechanikach typu obracanie postacią. Jak to w ogóle możliwe? Postać porusza się anemicznie wolno, do tego w późniejszym czasie dużo chodzi się w kuckach, co jest jeszcze wolniejszym sposobem podróżowania. Agony ćwiczy cierpliwość i musisz jej mieć końskie pokłady. Problemem Agony jest to, że przedstawia ci jakieś mechaniki, zadania, o których nie masz zielonego pojęcia, do czego służą i jak je wykorzystywać. To trochę tak, jakbyś zaprosił znajomego, który nie umie grać w brydża, na brydżową noc. Dał mu karty bez objaśniania zasad i kazał grać. Mało tego, jakby zrobił coś nieprawidłowo, waliłbyś go ogromną pałą po łbie. Takie jest Agony. Kara cię za to, czego nie wiesz, bo powinieneś wiedzieć, wszak twórcy doskonale to wiedzieli. Przykładów można mnożyć. Choćby. Trafiasz do jakiegoś malunku, po którym możesz mazać krwią. Musisz się domyśleć, że na ścianie są specjalne symbole, które musisz zapamiętać. Nie wystarczy ich obejrzeć. Następnie możesz je namalować na ścianie. Gra nie wyjaśnia, że postać zapamiętuje tylko ostatni znak. W momencie, kiedy jest komnata z 6 takimi znakami, wychodzisz z założenia, że zapamiętuje je wszystkie, a gra dobiera odpowiedni do malowania. Nic bardziej mylnego. Twój pusty łeb potrafi zapamiętać tylko ten znak, który zapamiętałeś na końcu. Mało tego, czasami znak jest ukryty na obiekcie, na którym znaku nie widać. Dopiero jak podejdziesz dostatecznie blisko, uaktywnia się odpowiednia ikonka. Albo napotykasz jakieś obrazy. Obrazy oglądasz i coś się dzieje. Raz coś znika, innym razem nie wiadomo, co się dzieje. Po prostu sobie oglądasz, coś się zadziało, ale ty chyba nie musisz do końca wiedzieć co. Często jakieś fragmenty przechodzisz dziwacznymi sposobami, tylko po to, aby się przekonać później, że można było przejść to łatwiej, wykorzystując mechanikę, o której gra ci po prostu nie powiedziała, bo miała to w dupie. W grze napotykasz kilku przeciwników, którzy są nawet nieźle zaprojektowani, ale to później. Wtedy też zostaje ci przedstawiona mechanika gry skradankowej. W żółwim tempie unikasz przeciwników, którzy czasami zupełnie bez żadnego powodu mogą cię złapać. Tak się dzieje nagminnie, dopóki sam nie wpadniesz na to, że słyszą, jak chodzisz po kościach. Ale to musisz sam do tego dojść. Inna sprawa, że omijanie przeciwników, którzy zachowują się w tak niedorozwinięty sposób, to jakiś ponury żart. Sens skradanek polega na tym, że umiesz przewidzieć trasę przeciwnika. Ale nie w Agony. Nagłe obroty w stylu szalonego Iwana to tutaj chleb powszedni, tak jak łażenie po ścianach i inne ciekawe rzeczy. Jeśli przeciwnik cię dopadnie, a zdarzy się to bardzo szybko, zabija ciało, ale uwalnia duszę. Masz kilka sekund, aby znaleźć nowe ciało, których jest kilka na danym poziomie. Jednakże to, czego nie wiesz, to to, że najpierw należy zdjąć im worek ze łba, bo inaczej nie przejmiesz duszy. Logiczne? No raczej. Czasami system przejmuje duszę, a czasami stwierdzi, że chyba raczej nie. Dlaczego? Nie wiadomo, od tak po prostu. Po kilkunastu próbach dochodzisz do wniosku, że musisz utrzymać widok kamery na jakimś takim żółtym cosiu, ale gra o tym ci nie powie, bo i po co?
Fajnie, że można przejąć demony, na przykład te, które są ślepe, wykorzystują efekt jakby echolokacji i jest to bardzo fajne. Inne wielkie diabły na przykład dysponują siłą i to też jest spoko, tylko przejmowanie demonów i trzymanie kamery na żółtym cosiu to już wyższa szkoła posługiwania się padem. Zagadki są dość enigmatyczne, w zasadzie nic nie wyjaśniają, dużo musisz się domyślać sam i okej, byłoby to nawet w porządku, tylko wiele terenów jest tutaj bardzo do siebie podobnych, są tutaj jakieś skróty, ciasne przesmyki, wszystko wygląda tak samo, ciężko stwierdzić, czy tu już byłeś i czy w zasadzie jest sens podróżowania daną drogą. Gdzie jest rozwiązanie zagadki? Nie wiadomo. Niby masz jakieś tam takie niebieskie linie, które pokazują ci cel, ale i to jest zepsute. Raz ci pokazuje ciągle to samo, innym razem goni cię tam i z powrotem całkowicie bez sensu. Aha, i tych pomocy masz określoną niewielką ilość. Oczywiście spieprzono checkpointy, a jakże. Nie wspominam już o tym, że przed każdym loadingiem na chwilę mam ekran z komunikatem Corrupted Data. Zapisujesz grę w lustrach, choć gra informuje cię o ikonie, kiedy progres jest zapisywany, to i tak zawsze wrócisz do lustra. I powtarzanie niektórych sekwencji byłoby ok, gdyby nie to, że czasami na odejście dalej przeciwnika czekasz 10-15 minut. Bo albo mu się nie chce, albo się zablokuje, albo sobie stoi bez sensu i patrzy w ścianę. Tutaj to normalka. Nie wspominam, że po powrocie do checkpointu znikają wszystkie przedmioty, które wcześniej zebrałeś. I te fabularne, i te opcjonalne. Więc musisz ponownie, mozolnie zbierać wszystko. No idiotyczne jest to niesamowicie. Czasami postać traci energię bez powodu. Nie masz zielonego pojęcia, co go zabija. Muchy? Muchy go zabijają? Nie potrafię powiedzieć, ale chyba tak. Czasami mordercze muchy, których oczywiście w tej ciemnicy nie jesteś w stanie zauważyć, zabierają ci energię. Pochwalić mogę stylistykę. Jest wyjątkowo koszmarnie. Martwe płody zawieszone na pępowinach, czy jakiś gościu budujący mur z kamieni, a jako zaprawy używający żywych noworodków. To mocne sceny. Mają szokować, ale w obliczu tego całego partactwa wokoło jedynie śmieszą. Przeciwnicy też są niczego sobie, na przykład waginogłowa z zębiszczami to fajny patent. Szkoda tylko, że dobrze wygląda tylko z bliska, bo zobaczenie jak się porusza zabija cały strach, a z trzewi wydobywa się rubaszny chichot pomieszany z żalem. Chyba nie o to chodziło. Same tereny też są ok, tylko mocno klaustrofobiczne, jakby piekło miało składać się tylko z ciasnych korytarzy, wszędzie leżały kości i ludzie nabici na pal. Nawet na początku robi to wrażenie, ale po 5 minutach masz już serdecznie dosyć. Zwyczajnie to męczy. Później jest jakby ciekawiej, nowe miejscówki dorzucają trochę oddechu, jakieś koszmarne lasy czy lodowe krainy są ok. Tylko zapewne do nich nie dotrwasz, bo przerwiesz grę już na pierwszym poziomie, którego przejście zajęło mi bagatela 3 godziny 20 minut. Pierwszego poziomu, który powinien wprowadzać w zasrane mechaniki i wyjaśniać, co ja tu robię i po co. 3 godziny łażenia bez sensu i ciągłych pytań dlaczego. Nigdy, przenigdy nie spoglądaj kamerą w dół. Autorzy postanowili dodać widoczne ciało naszego herosa. Podczas poruszania się wygląda jak Janko muzykant ruszający na poszukiwanie przygód w Pacanowie. Całkowicie idiotycznym pomysłem jest możliwość wchodzenia czasami po pionowych ścianach, jak to robił Ratchet w magnetycznych butach. Chciałbym się dowiedzieć, jaka była geneza tego pomysłu. O ile piekło powinno być mroczne i ciemne, gra jest tak ciemna, że granie w nią w dzień nie ma sensu. W zasadzie nic przez większość czasu nie widać. Nie ma mapy, wszystko wygląda podobnie, więc łażenie w kółko i szukanie wyjścia to tutaj chleb powszedni. Mało jest gier, do których nie potrafiłem się zmusić, aby grać w nie dalej. Agony odstręcza całym sobą od zasiadania przed telewizorem czy komputerem z powodu partactwa i niechlujstwa twórców, czy po prostu lenistwa. Nie ma opcji, aby ten tytuł wyszedł w takiej formie na rynek, no chyba, że się poskąpiło na beta testy. Odradzam kupowanie tego badziewia komukolwiek, kiedykolwiek. Twórcy niby zapowiedzieli, że będą darmowe DLC i poprawki błędów, ale gra już jest zła w samym rdzeniu rozgrywki. Tutaj trzeba by było przemodelować wszystko, zupełnie od początku, aby była najwyżej znośna na max 4/10. W tej formie jest nie do przyjęcia, aby ktokolwiek żądał za Agony jakichkolwiek pieniędzy. Trzymajcie się od tego z daleka. Błagam.